Myślicie, że bitwa pod Płowcami była pierwszym sukcesem Łokietka w konflikcie z Krzyżakami? Otóż nie. Podobne strategiczne zwycięstwo Łokietek nad Zakonem odniósł kilka lat wcześniej. Czemu się o tym nie mówi? Witajcie w kolejnym odcinku, gdzie przeniesiemy się w burzliwe czasy XIV wieku. Do momentu, gdy Polska rozdarta na dzielnice walczyła o swoją tożsamość i jedność. Dzisiejsza opowieść to historia politycznych walk, wojennej strategii i krwawych zmagań. Skupimy się na starciu pod Kowalem w 1327 roku, które było jedno z kluczowych epizodów wojny polsko-krzyżackiej. To moment, w którym Władysław Łokietek starał się przełamać izolację polityczną i wzmocnić swoją władzę. Co sprawiło, że to starcie stało się symbolem jego walki o zjednoczenie Polski. Początek XIV wieku był dla Polski trudnym okresem. Władysław Łokietek, koronowany na króla w 1320 roku, stanął przed zadaniem nie tylko scalenia rozdrobnionych ziem, ale i walkę z potężnymi przeciwnikami. Z jednej strony byli to Krzyżacy, którzy zajęli Pomorze Gdańskie w 1308 roku, a z drugiej czeski król Jan Luksemburski, który rościł sobie pretensje do polskiego tronu. Obie strony korzystały z okazji, by osłabić Łokietka, wykorzystując konflikty m.in. na Mazowszu. Mazowsze podzielone między kilku książąt stało się polem gry politycznej. Książę Wacław Płocki, zwany również Wańką, obawiając się siły Łokietka, zawarł sojusz z Krzyżakami, co czyniło go de facto ich sprzymierzeńcem. Dla Łokietka było to wyzwanie, ponieważ Mazowsze stanowiło klucz do dalszego wzmocnienia Polski i zabezpieczenia granic przed Krzyżakami. Latem 1327 roku Władysław Łokietek wysłał swoje wojska na Mazowsze, by podporządkować ziemię księcia Wacława. Jednocześnie Litwini sprzymierzeńcy Łokietka rozpoczęli działania na terenach kontrolowanych przez księcia Siemowita II. Krzyżacy, dowodzeni przez Hugona Almenhausena i Otto von Lautenberga, odpowiedzieli na wezwanie Wacława, mobilizując swoje siły. Armia polska, zaskoczona przez siły krzyżacko-mazowieckie, wycofała się w stronę Kujaw, aby połączyć się z głównymi siłami Łokietka. Krzyżacy podążający za Polakami zdobyli gród Kowal, ale to nie był koniec starcia. Na drodze między Kowalem a Brześciem Kujawskim doszło do decydującej bitwy. Krzyżacy, pewni zwycięstwa, nie spodziewali się zorganizowanej kontrakcji Polaków. Łokietek, korzystając z przewagi liczebnej i znajomości terenu, zaatakował. Walka była zacięta i brutalna. Obie strony poniosły znaczne straty.
Polacy zdobyli przewagę, gdy w bitwie zginął komtur Hugo Almenhausen, co osłabiło morale Krzyżaków. Książę mazowiecki Wacław, widząc klęskę, ratował się ucieczką. Pod koniec bitwy Łokietek także wycofał się z pola walki. Straty były ogromne. Poległo wielu doświadczonych rycerzy, w tym dwaj chorążowie, co pokazuje, jak zaciekłe było to starcie. W zaistniałej sytuacji Krzyżacy poprosili o wstrzymanie działań wojennych. W obliczu możliwości przybycia posiłków krzyżackich i niepewności co do akcji Litwinów w starciu z Siemowitem II, Władysław Łokietek rozejm przyjął. Nierozstrzygnięta bitwa pod Kowalem miała przede wszystkim wymiar polityczny i sukces strategiczny. Choć wojna z Krzyżakami trwała nadal, Łokietek udowodnił, że jest w stanie rzucić wyzwanie potężnemu przeciwnikowi. Bitwa pokazała także słabość sojuszu krzyżacko-mazowieckiego, który nie zdołał zatrzymać polskiego króla. Dla Łokietka był to ważny krok na drodze do dalszego zjednoczenia Polski. Bitwa pod Kowalem to dowód na to, jak trudna i pełna wyzwań była droga Polski do jedności i siły. Pamiętajcie, że sukces pod Płowcami był poprzedzony tą mniej znaną, ale równie ważną bitwą. Szkoda tylko, że tak mało mówi się o tak wspaniałych kartach naszej historii. Dziękuję, że towarzyszyliście mi w tej podróży do czasów Władysława Łokietka. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, podzielcie się swoimi wrażeniami i sugestiami na przyszłość. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, gdzie opowiem o kolejnych fascynujących wydarzeniach z kart polskiej historii.